Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam nową odsłonę Daci Spring po liftingu. Najpierw przyjrzymy się, jak wygląda nowy przód. Otóż mamy nowe logo. I teraz klapka otwiera się na bok zamiast do góry. Tutaj mamy gniazdo typu drugiego. Możemy ładować się z mocą około 7 kW na jednej fazie i tutaj gniazdo CCS do szybkiego ładowania około 30 kW. Na razie, co prawda, ponieważ jest zima, nie udało mi się osiągnąć jeszcze tej wartości, ale może to być właśnie związane z temperaturą, która teraz panuje. Ok, zamykamy i przechodzimy na tył. Tutaj z tyłu także mamy nowe logo i na szczęście Dacia poszła po rozum do głowy i przycisk, który dotychczas był tutaj, przyniosła trochę niżej, dzięki czemu łatwiej tą tylną klapę otworzyć. Jak widzimy, tu jest trochę rzeczy naładowane. Bagażnik mieści 300 litrów, jest to w sumie całkiem sporo, jak na ten samochód. Niestety Dacia nadal tutaj nie wymyśliła niczego, czy można by tą klapę zamknąć. Ja sobie radzę w ten sposób. Z nowych rzeczy, które pojawiły się w nowym Springu, jest tutaj ten radar. Ten radar to jest system unikania kolizji i on, jeżeli wykryje jakiś pojazd przed nami, który po prostu do nas się zbliża, automatycznie rozpoczyna hamowanie. Miałem okazję już to niejako przetestować, ponieważ samochód przede mną nagle zahamował i skręcił i samochód wtedy sam zwolnił, tak aby uniknąć kolizji, ale dokładne testy jeszcze przed nami. Ok, teraz wejdziemy do środka, zobaczyć, co się zmieniło we wnętrzu. Ok, to jest najwyższa wersja Expression. Tutaj widzimy, trochę zmieniło się obramowanie przedniej konsoli. Mamy zestaw MediaNav, przyciski na kierownicy. I teraz tak, tutaj mamy przyciski do sterowania ogranicznikiem prędkości. Tutaj w tym miejscu mamy przycisk, który na przykład po połączeniu z telefonem, jeżeli tutaj połączymy go tym kabelkiem, mamy dostęp do Android Auto i naciskając ten przycisk możemy wywołać asystenta Google i na przykład poprosić go, żeby zadzwonił za nas. Dzięki czemu nie musimy tutaj odrywać rąk od kierownicy. Jedna w sumie rzecz, której według mnie brakuje, to skoro tutaj już i tak te przyciski są, to w sumie mogli tu umieścić sterowanie głośnością radia, bo tak musimy tutaj sobie naciskać. Mamy mapę. Oj, za daleko. Ok. Jest mapa Europy. Jak widać, na Francji się kończy. Także tylko Europa Środkowa. O, jest nawet Ukraina. Dobrze wiedzieć.
No widzisz, czyli do Chorwacji możemy na tej nawigacji zajechać. Tak. Nawet do Turcji. Okay. Jest radio. Jest też DAB. Tutaj możemy sobie sterować telefonem, jeżeli połączenie się po Bluetooth. Ustawienie nawigacji. Są też ostrzeżenia o przekroczeniach prędkości, jeżeli będziemy jechać i według mapy będzie tam ograniczenie prędkości, to wtedy on takim dość donośnym piszczeniem będzie nas ostrzegał o tym, że przekroczyliśmy prędkość. No dobra. Tutaj mamy pokrętła klimatyzacji, nawiewu. Tutaj przycisk włączenia klimatyzacji, ogrzewane tylnej szyby. I tutaj taka ciekawostka, mimo że mamy tutaj elektrycznie ustawiane lusterka, to nie są one elektrycznie podgrzewane. Tutaj mamy zamykanie obiegu powietrza. Tutaj mamy też przycisk SOS, który możemy wyzwać służby. Samochód cały czas zna naszą pozycję, prędkość, kierunek i inne dane. I w razie wypadku przesyła te dane do służb ratunkowych. Samochód jakby cały czas nas, można powiedzieć, szpieguje. Ale mamy tutaj taki przycisk. On teraz właśnie się świeci. Jeżeli go naciśniemy, to w tym momencie on przestaje nas śledzić i już naszej pozycji nie będzie rejestrował. Tutaj mamy przycisk, który uruchamia ogranicznik prędkości, a tutaj mamy wyłącznik systemu ESP. Tu mamy właśnie sterowanie elektrycznymi lusterkami. Tutaj mamy wyłączenie sterowania elektrycznymi szybami. I tu możemy wyłączyć czujniki parkowania. Szyby wszystkie 4 są sterowane elektrycznie. Mamy także regulację tutaj wysokości pasów. Trzeba pociągnąć i wtedy możemy regulować góra, dół. Tak. I zarówno pas kierowcy, jak i pasażera z przodu jest regulowany. Pojazd wyposażony jest w poduszki przednie, zarówno dla pasażera, jak i dla kierowcy, kurtyny powietrzne i tutaj boczne poduszki powietrzne. Spróbujemy naładować samochód. Podłączamy IVS-ę, czyli to urządzenie, do gniazdka. Jeżeli świeci się zielona lampka, oznacza to, że z instalacją jest wszystko ok. Jeżeli ta lampka by mrugała i jednocześnie tutaj paliła się lub mrugała ta czerwona lampka tutaj, to wtedy wiemy, że na przykład jest coś nie tak z uziemieniem, lub jest zbyt niskie napięcie, lub jest jakiś inny problem z instalacją. Ok. Otwieramy tutaj tą klapkę, zdejmujemy tutaj tą osłonkę, zdejmujemy też osłonkę tutaj z tego przewodu, taki tutaj ładny, i wkładamy. I słyszymy, jak tutaj przewód został zablokowany. Tutaj paliły się 3 lampki i teraz ta lampka tutaj oznaczona samochodzikiem mruga. To znaczy, że samochód się ładuje, a wtyczka jest zablokowana tak, żeby nikt nam jej nie wyjął. I możemy zobaczyć. Pokazuje nam się tutaj,
ile mamy procent naładowania aktualnie i ile czasu zajmie naładowanie się do 80% i do 100%. I przewidywany zasięg na tym naładowaniu.